Hej, tu Seba, a dziś zapraszam na materiał z ważenia, z fermentacji ciśnieniowej, a na samym końcu metryczki z konkursu dla piwa Koźlak Majowy, czyli Helles Bock. Zapraszam na nagranie. Woda wrze w 100 stopniach, a starter, kiedy sięgamy po drożdże. Tydzień przed planowanym ważeniem piwa przygotowałem starter drożdżowy, półlitrowy. Drożdże, które będę używał, Munich Lager 2308, pochodzą z mego banku drożdży. Drożdże były mrożone w minus 30 stopniach. Teraz muszę je włożyć do zlewki i zalać ciepłą wodą, około 30 stopni, tak żeby się ogrzały i rozpuściły. Są to drożdże typowo lagerowe, które fermentują w około 10 stopniach. Często używam tego szczepu właśnie do typowo niemieckich piw dolnej fermentacji. Następnie dodaję do startera i już tak mniej więcej po 48 godzinach dopiero się pojawia piana, czyli drożdże ruszyły. Przy tych drożdżach mrożonych i dolnej fermentacji, gdzie robimy starter, który fermentuje w 20 stopniach, przeważnie tak to wygląda. Teraz przechodzimy do drugiego etapu, czyli przygotowujemy starter drugiego stopnia, 3-litrowy, około 300 g ekstraktu słodowego, zalane wodą. Po czym dodajemy nasze już namnożone drożdże do większej dawki pożywienia. Tu już ładnie po około 12 godzinach wystartowały i piękna, zbita piana. Sugeruję, że drożdże są w dobrej kondycji i będzie można je użyć do piwa. Następnie dekantuję w lodówce, czyli odstawiam na kilka dni, a potem zleję. Przechodzimy do receptury. Podstawą Koźlaka Majowego będzie 3 kg sodu pilznieńskiego, 1,5 kg wiedeńskiego, kilogram monachijskiego, pół kilo Kara Pilsu i 200 g Kara Munich. W międzyczasie puściłem wodę do zacierania, typowo kranówka. Jeżeli chodzi o zasyp, to typowo zasyp słodowy z dużym udziałem słodów monachińskich, wiedeńskich oraz też dla podbicia trochę takiej bazy słodowości dodania Kara Munich oraz jasnego słodu karmelowego. Myślę, że to będzie fajna baza słodowa dla takiego koźlaka. Mimo wszystko ma grać główną rolę słodowość, a gdzieś tam w tle ma być chmielowy. Mam nadzieję, że balans będzie odpowiedni. Dodaję jak zwykle w okolicach 45-50 stopni i powoli podgrzewam do temperatury zacierania, czyli gdzieś tam między 65 a 68 stopni. I tak utrzymuję tak naprawdę do próby jodowej, czyli jakieś pół godziny, 40 minut. Tu robimy sobie na początku próbę jodową, się zabarwia, następnie po właśnie półgodzinnym czasie robimy ponownie próbę jodową, gdzie już nam się zacier nie zabarwia, co oznacza, że próba jodowa wychodzi negatywnie. Tu możecie sobie porównać i możemy przejść do kolejnej przerwy w 72 stopniach. Uzyskamy większość cukrów niefermentujących, czyli wpłynie na pełnię tego piwa. Po tym czasie robimy wygrzew, czyli w 78 stopniach. Zostawiamy na 10-20 minut bez mieszadła, tak żeby nam się ułożyło złoże filtracyjnie. I następnie filtrujemy i wysładzamy, czyli dolewamy od góry wody deszczownicą w okolicach 80 stopni i odbieramy powoli filtrat, czyli brzeczkę, którą następnie będziemy gotować. Odbieramy brzeczkę na początku pewnie gdzieś o gęstości 16, a będziemy kończyć, myślę, że kiedy filtrat będzie miał gęstość około pewnie 5, a chcielibyśmy mieć gdzieś do gotowania 14, no najniżej 13, wtedy będziemy musieli trochę dłużej pogotować. Na początek gotowania dodajemy chmiel goryczkowy. W moim przypadku jest to około 20 g chmielu Magnum, 11 alfa kwasów. Dajemy go na 60 minut. Żeby nie wrzało, żeby zawrzało. Intensywne gotowanie, oprócz tego, że zagęści nam brzeczkę, spowoduje również odparowanie niechcianego DMS-u, którego prekursory występują w słodzie pilźnieńskim. Ja będę fermentował ciśnieniowo w kegu, więc tutaj na tym etapie sobie przygotowuję wszystkie wygotowane, wyparzone króćce. Robię to w szybkowarze, czyli taka namiastka autoklawu. Dokręcam mocno całe oprzyrządowanie. Nie będę używał rurki oryginalnej, będę używał takiego pływaka, wciągać piwo z nad tafli, czyli od góry. Da nam to dużo bardziej klarowne piwo. Będziemy musieli się przejmować, że na dole jest osad drożdżowy. W newralgicznych miejscach do dezynfekcji używam alkoholu izopropylenowego w stężeniu 70%. Że mam Starsan. Wszystko dokładnie dezynfekuję Starsanem, bardzo fajnie ten rozpryskiwacz tutaj się sprawdza. I po 40 minutach dodaję chmiel na tak zwany smak, czyli tutaj dodaję około 10 g chmielu.
Po około 60 minutach sprawdziłem reflektometrem, jak wygląda gęstość. Tam była chyba trochę za niska, bo było około 14 łusakiem. Ja chciałem uzyskać 16, więc postanowiłem wydłużyć gotowanie o 30-40 minut. Postanowiłem wyciągnąć te wszystkie chmiele, które już były dodane. Tak, żeby to nie wpłynęło na zwiększoną goryczkę oraz żeby nie zwiększyć chmielowości. Po kolejnych 30 minutach, czyli blisko 1,5 godziny gotowania, dodaję Weirflock T, tak żeby zbić białka i żeby piwo było ostatecznie bardziej klarowne. Tym razem, żeby mieć pewność, ile wynosi stężenie cukrów, postanowiłem sprawdzić to z pławikiem na wychłodzonej próbce. Sprawdzam po 1,5 godziny gotowania, wychodzi tak, że na balengometrze z pławiku widać, że jest już prawie 16, więc dodaję chmiel na wyłączenie palnika, aromatyczny i tutaj dodaję tego chmielu 20 gramów. Jest to ten sam chmiel co poprzednio. Hallertauer Mittelfruit. Tutaj na wyłączenie palniku, czyli 10-15 minut, zawracam też brzeczkę przez wymiennik ciepła i zaczynam chłodzenie. W tym czasie też wyciągam drożdże, żeby je zdekantować i żeby się troszeczkę ogrzały w temperaturze, w której będzie piwo nastawiane. Kiedy już schłodziliśmy brzeczkę i leci około tam 14 stopni, możemy wlać do fermentora, a w tym przypadku do kega. Dekantujemy drożdże, czyli zlewamy resztę, wymieszamy dokładnie, po czym dodajemy do brzeczki. Jak wspomniałem, drożdże to Munich Lager. Tutaj trzeba przypilnować, żeby pylon nie spadł i żeby dobrze drożdże nam wszystkie zjechały. No wiadomo, im więcej drożdży, tym efekt powinien być lepszy. No i tak spadł. Teraz przygotowujemy keg, zamykamy pokrywę, dobijamy ciśnienie. Wspomniałem, że fermentacja będzie ciśnieniowa. Ja od razu zaczynam z ciśnieniem 1 bar. Różne są zalecenia, ale ja tak stwierdziłem, że ustawię na 1 bar. Regulator ciśnienia z takim bezpiecznikiem ustawiamy tak, żeby ciśnienie było właśnie na 1 barze i on będzie po prostu powyżej 1 bara upuszczał ciśnienie. Ja wymyśliłem, żeby trzymać temperaturę, to po prostu do fermentora Grindfadera zaleję wodą i wstawię keg, po czym ustawię temperaturę na 10 stopni. To tylko folią taką zabezpieczam, żeby tam nic nie wpadło. Ja będę utrzymywał temperaturę, myślę, że przez jakieś 2 tygodnie w 10 stopniach. Będę też sprawdzał, jak spada gęstość. Wiecie, kiedy już będę widział, że jest końcówka fermentacji, zacznę podnosić temperaturę do 14 stopni, czyli taka przerwa diacetylowa. Ja ją również zastosowałem w przypadku fermentacji ciśnieniowej. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy piwo nam fermentuje, po prostu upuszczamy trochę ciśnienia. Jeżeli ciśnienie zacznie rosnąć, to znaczy, że fermentacja ruszyła. Po około 3 tygodniach piwo już sobie mogę spróbować. Tak się prezentuje. Myślę, że całkiem zacnie. Jest jeszcze delikatnie wyczuwany diacetyl, ale prezentacja po prostu piwa jest wyśmienita. Tak jak wspomniałem, ono troszeczkę chyba za ciemno jednak wyszło. A następnie już przygotowuję piwa do wysyłki na konkurs. Oczywiście rozlew przeciwciśnieniowy. To jest jedyne miejsce, w którym mogłoby się utlenić piwo, jeżeli butelka nie byłaby dobrze przedmuchana. Jednak ja przedmuchuję zawsze intensywnie dwutlenkiem węgla, wcześniej tak jak widzieliście. No i kapslownica i piwo gotowe do wysyłki. Widzieliście już relację z ważenia tego piwa. Przeszedłem przez wszystkie etapy od namnożenia drożdży z własnego banku, mrożonych oczywiście, przez ważenie, przez fermentację ciśnieniową, na końcu rozlew przeciwciśnieniowy. Piwa poszły na konkurs. Była tak naprawdę to moja pierwsza warka, która była fermentowana pod ciśnieniem. I już jestem w stanie potwierdzić, że fermentacja ciśnieniowa naprawdę robi robotę. To piwo naprawdę miało czysty profil. Praktycznie żadnych wad fermentacyjnych. Tam delikatne estry, ale no przy takim piwie, które ma 17 BLG, no wiadomo, coś tam może i alkoholowość wyjść, i trochę estrowość, ale to jest wszystko akceptowalne w ramach stylu na bardzo niskim poziomie. Na pewno będę robił już kolejne piwa. Jak widzicie, za mną jest czeski pils, również tą samą metodą, czyli w kegu i keg do fermentora i chłodzenie. Jeżeli chodzi o chłodzenie, ja stosuję taki sam schemat chłodzenia jak do normalnych piw, nie pod ciśnieniem, czyli od początku jadę 10 i potem na końcu kończę na 14 stopniach i dopiero tam po kilku dniach
zaczynam robić cold crasha, czyli zjeżdżać poniżej tam 10 stopni, tak żeby to piwo się szybciej sklarowało, więc schemat zastosowałem taki sam jak dla wszystkich moich pilsów. Tutaj też widzicie, zaczynam kombinować z fermentacją ciśnieniową w Grindfaderach. Mam nadzieję, że to dobrze widać, jak nie to zrobić jakieś zbliżenie. Też już zaczynam robić tego podejścia, nie jest to tak łatwe, nie trzyma ciśnienia, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. Jak już wspominałem, drożdże były z mojego banku, były to drożdże Munich Lager, więc spokojnie daję to radę. Nie pamiętam ile dokładnie, ale na pewno dłużej niż rok je trzymałem, prawdopodobnie 2 lata. I dało się rozmrozić, namnożyć, no jak widać efekty też są pozytywne, więc te dwie rzeczy tutaj sobie potwierdziłem świetnie na tym przykładzie tego piwa. No i teraz piwo trafiło na konkurs, na kielecki konkurs piw domowych. Oczywiście był rozlew przeciwciśnieniowy, w butelkach, zostało to wysłane. No i się okazuje, że piwo zajęło pierwsze miejsce w swojej kategorii. Oczywiście dostałem też metryczkę. Metryczka jest bardzo pozytywna. Tutaj wam mogę pokazać przede wszystkim wrażenia ogólne, na co została zwrócona uwaga. Przede wszystkim to, co ja już mówiłem podczas live'a, bo to piwo tak naprawdę ważyliśmy razem, kto był ze mną na live'ie, gdzieś tam chyba na początku stycznia, nie pamiętam teraz dokładnie, ale live jest zapisany, jest na kanale, więc to piwo też było ważone na live'ie. Zwracałem tam uwagę, że piwo mi się już wydaje za ciemne w górnych widełkach i tak się to zgodziło. Wszyscy piwowarzy, znaczy dwóch sędziów zaznaczyło tam górne widełki, czyli tam jest 22 EBC, jeden zaznaczył 25 i ja też się zgadzam, że to piwo było lekko za ciemne, a już mówię, z czego to wynika. To też zostało zwrócone przez jednego z sędziów, że piwo było lekko za ciemne i słodowość była troszkę taka opiekana, w stronę opiekaności poszła, czyli taką opiekaną, takie trochę tostowe bardziej nuty i to wynika z tego, że siadła mi wydajność, widzieliście to na live'ie i musiałem pół godziny, 40 minut dłużej gotować. No to jest konsekwencja tego, że to piwo się wtedy bardziej skaramelizuje, a ja też dodałem słód Kara Munich, który tam ma chyba około 100 EBC i też tak go dodałem 3% chyba, czyli tam 0,2 czy 0,3 kg. Nie jest dużo, ale jakbym wiedział, że będę gotował dłużej, to pewnie bym go nie dodawał. I to z tego wynika, że właśnie było piwo lekko ciemniejsze i też może rzeczywiście pojawiły się nuty słodowe opiekane. Dwóch pozostałych sędziów zwróciło również uwagę na chmielowość, że jak na styl była zbyt wysoka, zwłaszcza w smaku. Ta chmielowość też wiem, z czego wynika. Po pierwsze, moja interpretacja tego stylu była taka, że musi być chmielowość wyższa niż w normalnym koźlaku, że ma być zaznaczona. No ja tutaj troszkę przesadziłem, nieznacznie, ale przesadziłem, mi się wydaje, z ilością chmielu, bo dałem chmielu zaplanowany miałem w 40 minucie, czyli na 20 minut chmiel na tak zwany smak. No to było tam 10 gramów na 20 minut, czyli na 40 minut chmielu. Zresztą jak widzieliście. No i tutaj też powstał problem, no bo ja wrzuciłem na tą 40 minutę, a po godzinie patrzę, że no trzeba jeszcze pogotować z pół godziny dłużej, 40 minut dłużej. I no ten chmiel już się tam gotował 20 minut, więc po pierwsze nie chciałem, żeby goryczka, bo on automatycznie podniósł goryczkę, jakbym go dłużej gotował. No i też automatycznie więcej by się wyekstraktowawało aromatów i smaków. No i podejrzewam, że i tak to wpłynęło właśnie na ten smak bardzo znacząco. Mimo, że ja właśnie po tej godzinie, po tych 20 minutach ja wyciągnąłem wszystki chmiel, wiedząc, że będę musiał jeszcze 40 minut gotować, czy tam 30 minut gotować. I chmiel ostatecznie, który jeszcze miałem na aromat, który miałem wrzucić na wyłączenie palników, wrzuciłem dopiero po tej 1,5 godziny z hakiem gotowania. No to było też takie trochę ratowanie, żeby nie przegiąć z tą chmielowością. Podejrzewam, że poskutkowało to pozytywnie, czyli nie dało tak mocnej chmielowości, jak mogłoby dać, jakbym nie wyciągnął tego chmielu, ale mimo wszystko tego chmielu było więcej niż powinno być. Tu możecie zwrócić uwagę na, jeżeli chodzi na metryczki, no to generalnie ocena jest przez większość, przez wszystkich sędziów właściwie, że piwo jest bardzo dobre, a te niuanse, bo to też możecie odebrać takie, o, piwo wygrało, piwo jest oceniane jako bardzo dobre, ale są podane jakieś wady tego piwa. To nie są wady, to są w większości przypadków wskazówki, co mogło być jeszcze lepsze w tym piwie, bo piwa wybitne, takie gdzie nie ma się do czego przebić, się zdarzają bardzo rzadko. Ale zawsze te drobne wskazówki, jakby minimalnie za ciemna barwa, czy za wysoka chmielowość, mimo że balans cały czas był po stronie słodowej, to ta chmielowość była delikatnie za wysoka. Ale generalnie wydaje mi się, że
Sędziom smakowało to piwo, dlatego zostało tak dobrze ocenione. Więc ja jestem zadowolony z tego piwa. To jeszcze małą degustację sobie zrobiłem piwa. Ja już polewam tutaj sobie z kega bezpośrednio. Domowy koźlak majowy. Tak jak wspomniałem, i to też z opisu i z metryczek wynika, bardzo fajna słodowość. Taka trochę nawet, bym powiedział, że takie słodkie nuty. Taka lekka kwasowość też jest, ale jest bardzo przyjemne. Rzeczywiście taka wyższa chmielowość jest w tym smaku. Czuć ją i też taka jak na koźlaka goryczka też jest zaznaczona. Więc jakby to się wszystko zgadza. No, całkiem dobre. No jestem zadowolony z tego piwa, zresztą też widać z efektów. Więc spoko piwo wyszło. Ja polecam przychodzić na fermentację ciśnieniową. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A, no i bym zapomniał. Piwo też było wysłane na pintę w kategorii Maibok i zostało ocenione w ten sposób. Silne, miodowe utlenienie.